Jesteśmy na Spitsbergenie, w samym sercu Arktyki. Za moimi plecami lodowiec Hansa oraz obszary, w których Uniwersytet Śląski tworzy przeszło 40-letnią historię badań naukowych i obserwacji zmian środowiska przyrodniczego tego niezwykle ciekawego obszaru na kuli ziemskiej. Miejsce do realizacji dzisiejszego odcinka dobierałem bardzo skrupulatnie, ponieważ dzisiaj nie będziemy rozmawiali o kawie. Nie będziemy też rozmawiali o herbacie ani różnego rodzaju naparach. Dzisiaj temat o wodzie. A skoro woda, witam na pustyni. Pozyskiwanie wody do celów komercyjnych z lodowców jest niecodzienną praktyką. I można powiedzieć, że tylko 3 miejsca na świecie zajmują się tym w sposób profesjonalny, taki na większą skalę. Mowa tutaj o Svalbardzie, zachodniej Grenlandii, i wschodniej części Kanady. I pierwsza myśl, która się ciśnie od razu do głowy: po co pozyskiwać wodę w tak skomplikowany sposób, skoro możemy sięgnąć do zwykłego źródełka i bez żadnego większego nakładu finansowego pozyskać sobie po prostu taką wodę do picia? No tutaj trzeba by sięgnąć do sposobów powstawania lodowca i oczywiście opowiem to takim swoim językiem, nie do końca naukowym. Lodowiec powstaje w taki sposób, że sumy opadów nawarstwiają się na siebie, opadów deszczu czy śniegu, nawarstwiają się na siebie, a następnie cała masa dzięki odpowiednim warunkom atmosferycznym, mowa tutaj o odpowiedniej wilgotności, temperaturze, ale też ciśnieniu, ulega krystalizacji, zmienia się powoli w firn, następnie lód firnowy, aż do takiej postaci stałej, postaci lodowca. I według producentów ma to gwarantować przede wszystkim możliwość sięgnięcia do wody, która spadła w postaci opadu kilkaset lat temu, a nawet kilka tysięcy lat temu. Ponieważ jeśli ten lodowiec stale się nawarstwia, sięgając właśnie do rdzenia tego lodowca, możemy wyciągnąć wodę, która spadła nawet przed epoką industrialną, a więc epoką, w której mieliśmy do czynienia z nagłym wzrostem zanieczyszczeń. Według producentów tej wody taka woda jest dużo zdrowsza, przede wszystkim jest pozbawiona wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ale też ma bardzo szlachetny smak i o tym wszystkim właśnie dzisiejszy odcinek. Gdybyście chcieli kupić wodę z lodowca, to jest taka możliwość przez internet, natomiast cena jest porażająca. Można powiedzieć, że za litr zapłacicie 300 zł, a więc naprawdę bardzo dużo. My jesteśmy w takiej wygodnej sytuacji, że mój brat prowadzi badania na terenie Spitsbergenu, na terenie Svalbardu. W związku z tym 2 miesiące temu poprosiłem go o to, aby pobrał dla nas próbkę wody, próbkę lodu, która posłuży nam do testów zaparzeń właśnie herbaty i kawy. W końcu nastąpił ten upragniony moment, w którym mogę spróbować tej wody, ponieważ czekałem na ten moment od samego początku, kiedy zacząłem kręcić tego vloga. Niestety taki jest minus kręcenia vlogów, że trzeba to wszystko nosić ze sobą, przenosić z miejsca na miejsce. Ale cóż, do rzeczy. Mam przed sobą wodę, która posłuży nam tutaj do testów smaku, ponieważ chcę sprawdzić, jak ta woda smakuje. W 2016 roku ta butelkowana woda dostała takie wyróżnienie przez organizację The Fine Water Society, wyróżnienie względem właśnie smaku, więc jestem tego ciekaw. Może naleję sobie już tutaj troszeczkę tak, żeby ugasić pragnienie i mam nadzieję, że powstrzymam w sobie żądzę wypicia wszystkiego naraz, a po prostu skupię się troszeczkę bardziej na smaku.
i tym może jak wygląda. No, wygląda jak woda, nie ma tutaj żadnego jakiegoś takiego zabarwienia nietypowego. Trochę mam takie wrażenie, jakbym pił coś owocowego. To jest akurat bardzo zaskakujące. Bardzo słodka woda przede wszystkim. Słodka i gęsta. Dosłownie mam wrażenie, jakby tam, oczywiście w wielkim przerysowaniu, ale jakby gdzieś tam z tyłu tliły się jakieś takie delikatne owocowe nuty. Sama woda w smaku jest naprawdę, prezentuje się naprawdę nieźle. Pewnie się zastanawiacie, kto kupuje wodę za 300 zł, po co w ogóle wydawać tyle pieniędzy na wodę. Dużo z tych środowisk, które zajmują się właśnie dobieraniem wód do danych potraw, no, dużo bardziej zna się na rzeczy. Wybiera wodę właśnie z konkretnego miejsca, z konkretną mineralizacją, z konkretną twardością, więc jest to no, pewnego rodzaju hobby, ale tak samo jak my zajmujemy się kawą, tak samo no, po prostu te środowiska zajmują się wodą. Ja tą wodę względem smaku oceniam naprawdę pozytywnie. Jest bardzo słodziutka, gęsta i jakieś tam faktycznie te aromaty owoców, które gdzieś tam są wyczuwalne, zaskakujące. Myślę, że to jest powiązane właśnie z tą słodyczą, też się gdzieś tam znajdzie, a więc test smaku jak najbardziej na plus. Nie wyjaśniałem Wam po kolei wszystkiego, co tutaj się działo, ze względu na to, że palnik był dość głośny, nie chciałem, żeby zakłócał tego, co mówię. Natomiast chcemy sprawdzić w tym momencie, czy ta woda, która została przywieziona z lodowca, jest dobra do tego, żeby zaparzyć w niej kawę. I jak to jest w praktyce? Czy taka woda powinna być dobra, czy nie? No niestety nie, ze względu na to, że opady są praktycznie destylatem. Mamy tutaj konduktometr, możemy sobie zresztą sprawdzić, jak to jest w tym przypadku. Musimy sobie najpierw nalać wodę, natomiast z tego co widzę wszędzie piach, no ale jesteśmy na pustyni. Odczyt konduktometru to dokładnie 0 ppm, czyli 0 cząsteczek, same czyste H2O. Dlaczego taka woda nie powinna być dobra do tego, żeby zaparzyć w niej kawę? Ponieważ nie posiada zbyt dużo minerałów, nie posiada w ogóle minerałów, może zaczniemy od tego. Nie jest w stanie zatem wyciągnąć wszystkiego z ziaren kawowca. Duża część tych substancji, smaku zostaje w niej. Wiadomo, minerałów też nie powinno być zbyt dużo, natomiast ta wartość powinna oscylować gdzieś około 100-120 ppm. W tym przypadku jest to praktycznie destylat, a więc teoretycznie rzecz biorąc ta kawa powinna być płaska w smaku, nie powinno się tam nic ciekawego pojawiać, ale sprawdzimy jak jest w praktyce, ponieważ już właśnie minęły 4 minuty, moment, w którym mogę tutaj przełamać korzuszek, który jest na powierzchni, zebrać tą szumowinkę, która się tutaj zebrała na samej górze. Staram się zrobić to w miarę szybko, żeby nie marnować czasu. No i oczywiście możemy spróbować tego, co nam tutaj wyszło. No i mamy właśnie do czynienia z tym, co przed chwilą powiedziałem. Ten smak jest naprawdę bardzo fajny. Mamy do czynienia z bardzo słodką kawą, owocową. Wyczuwalne są jakieś brzoskwinie, bardzo dużo jest takich suszonych owoców. Natomiast no, nie jest to taka pełnia, nie jest to coś takiego pełnego smaku, ale naprawdę jestem mimo wszystko pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że będzie bardziej spłaszczona. To jest właśnie chyba atut tej wody, że nie wyciąga tak bardzo kwasowości, nie wyciąga tak bardzo goryczy, ale czuję naprawdę bardzo dużą ilość słodyczy w tej kawie. Czegoś, co oczywiście po niej można by się spodziewać, ale no, jakiś tam balans między tą kwasowością i goryczką powinien być tutaj zachowany. No nic, jestem zadowolony z tego, co wychodzi. Jak stygnie, jest jeszcze smaczniejsza.
jest jeszcze bardziej zbalansowana, a więc no nie wiem, czy powinienem Was zachęcać do tego, żeby kupować wodę za 300 zł do tego, żeby parzyć kawę. Nie wiem, czy powinniście za każdym razem, kiedy pomyślicie o tym, żeby sobie przygotować filiżankę kawy, żeby wędrować w kierunku Spitsbergenu, aby ściągnąć wodę do parzenia. Najprawdopodobniej tego nie zrobicie. Specjalnie dla Was pewnie w najbliższym czasie pojawi się też odcinek o wodzie, o tym, jak dobrać odpowiednio parametry wody, żeby ona była naprawdę smaczna. Natomiast eksperyment z wodą z lodowca zdecydowanie oceniam na plus, zarówno względem smaku samej wody, jak i względem tego, jak ta kawa wyszła. Myślę, że jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Będzie jeszcze test oczywiście przeprowadzał Rafał. Rafał będzie oczywiście mówił o herbacie, nie o kawie, więc myślę, że ja już sam jestem ciekaw tego, co wyjdzie w znowu tym teście, w teście zaparzenia herbaty. Może tam okaże się, że zupełnie inne wyniki się pokażą, więc oczekujcie też na ten drugi odcinek. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję do zobaczenia w następnych odcinkach, troszeczkę bardziej przyjaznym terenie na czajnikowy.pl.